Czy jesteśmy świadkami dodania do gry najbardziej fan-to-play postaci w grze? Siemaneczko, z tej strony Anioł. Dziś parę słów o nowej postaci, którą może mieć każdy, a może powinien mieć każdy. Postać z zupełnie nową umiejętnością, która, nie powiem, wywarła na mnie dobre wrażenie. Działanie tej postaci przypomina mi troszkę Zeratula lub nowe z Heroes of the Storm. Wiem, nikt nie zna. W każdym razie ma bardzo podobną umiejętność, jednak nie jestem pewny, czy w tej grze będziemy w stanie tak dobrze z tej umiejętności korzystać. O tym się oczywiście przekonamy wkrótce. Więcej o tej tajemniczej umiejętności w dalszej części filmu. Teraz natomiast dziękuję wspierającym oraz przypominam o łapce w górę i pozostawieniu subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jesteśmy coraz bliżej 1000, więc do dzieła. A teraz przejdźmy do Nii. Nia and Li Xiangyan. Tak, dokładnie tak brzmi jej imię. Przejdźmy do pierwszej umiejętności. Grot włóczni, wymagany szał 1000, zasięg ataku średni, zadaje obrażenia fizyczne wybranemu legionowi, współczynnik obrażeń 1600 oraz zyskujemy 40 punktów szału co sekundę przez 5 sekund. Jeśli chodzi o same obrażenia, to naprawdę bardzo ładny współczynnik. Na ten moment bez przebudzenia chyba żaden bohater nie ma większych obrażeń. Tak, nawet Urak ma 1600 bez przebudzenia. Oczywiście są to obrażenia w pojedynczy cel, więc każdy mag teoretycznie tych obrażeń i tak zada więcej ze swoich obszarówek. No, nie będziemy tutaj wspominać o jakichś ewenementach. W każdym razie dodatkowo zyskujemy tutaj 200 punktów szału, co jest równoważne z 2 sekundami wpadania w szał wcześniej podczas kolejnej rotacji, więc umiejętność naprawdę dobra. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobra. Dlatego tutaj za tę umiejętność dam 5. Umiejętność numer 2. Błogosławieństwo Księżyca. Legion ignoruje 10% punktów życia wroga. Legion w terenie, który nie bierze udziału w bitwie, zyskuje kamuflaż. Zakamuflowane legiony są trudniejsze do wykrycia przez nieprzyjaznych lordów. Ta właściwość jest automatycznie usuwana po rozpoczęciu bitwy. Teraz macie na ekranie, jak to widać z perspektywy wroga. Na komputerze te legiony są naprawdę słabo widoczne. Na telefonie, jak widzicie, są bardziej widoczne, więc jeśli chcecie widzieć te legiony, to grajcie na telefonie na słabych ustawieniach. Natomiast i na telefonie, i na innych urządzeniach legion, który jest zakamuflowany, czyli legion Nii, jest całkowicie niewidoczny z dotmoda, z oddalenia, więc to jest moim zdaniem naprawdę ogromna przewaga, bo większość z nas jednak gra na oddaleniu, więc myślę, że będzie można wykorzystać tę umiejętność w bardzo ciekawy sposób. Wyobraźcie sobie tylko 10 legionów niewidocznej kawalerii z oddali. Wiecie, gracie sobie w bolu, na oddaleniu, czujecie się bezpieczni, wszystko jest dobrze, no i w pewnym momencie wasz legion wraca do miasta jako duszek. Widzę to oczami wyobraźni, ale tak jak mówię, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. W każdym razie to nie jest koniec tej umiejętności, gdyż poza samym kamuflażem, który jest świetny moim zdaniem, mamy tutaj również efekt związany z samym kamuflażem. Po przystąpieniu do walki zakamuflowany legion ignoruje 20% punktów PZ przeciwnika przez 10 sekund. Łącznie możemy ignorować nawet 30% HP przeciwnika, co jest naprawdę ogromną, potężną umiejętnością. Nie jest to stały buff, więc musimy troszkę go ogrywać. Najlepiej jakbyśmy walczyli właśnie maksymalnie te 10 sekund, potem się wycofali, zyskali kamuflaż, no i z pełną mocą wjechali w przeciwników ponownie. Myślę, że to jest najlepszy gameplay, żeby korzystać z tej umiejętności. Samą umiejętność ocenię na 6. Rzadko się to zdarzało, naprawdę rzadko, ale naprawdę samo pomijanie 30% HP jest potężne. No a do tego kamuflaż, który zagwarantuje nam niezapomniane wspomnienia z pola bitwy. 6 tutaj jest naprawdę bardzo adekwatną oceną. Przejdźmy dalej. Umiejętność 3. Frontowa dowódczyni. Zwiększa obrażenia od umiejętności jednostek kawalerii z legionu o 10%, zwiększa nasze punkty życia o 10% oraz zwiększa naszą prędkość marszu również o 10%. Bardzo mocne statystyki dla kawalerii, każda z tych statystyk jest naprawdę bardzo ważna, więc tutaj również dam 5. Umiejętność 4. Nieustępliwe natarcie. W trakcie bitwy co 15 sekund zapewnia legionowi ożywienie na 10 sekund. Ożywienie to oczywiście premia do ataku, która może wynosić nawet 30%.
Wchodząc do walki będziemy zyskiwać 30% ataku na 10 sekund, więc ponownie kolejna umiejętność, która mówi nam, że po 10 sekundach powinniśmy się wycofać, zyskać kamuflaż, odczekać kolejne 5 sekund, żeby dostać buff do ataku, no i zmiażdżyć naszych rywali. Przejdźmy do przebudzenia, ród Silverwoodów, srebrnych drzewców, nie wiem. Samo przebudzenie zwiększa nasze obrażenia z umiejętności wpadania w szał o 100. Teraz nasz współczynnik obrażeń będzie wynosił 1700 oraz zwiększa ilość punktów szału, które zyskujemy co sekundę. Teraz możemy zyskać nawet 50 punktów szału co sekundę. Łącznie daje nam to 250 punktów szału, co skraca nasze wpadanie w szał o 2,5 sekundy. Przebudzenie może nie odwróci losów bitwy, ale jest naprawdę dobre, więc dam tutaj 4. Można się teraz pozastanawiać, czy Neja jest warta przebudzenia. Moim zdaniem można ją przebudzić i nikt na tym źle nie wyjdzie. Każda z jej umiejętności jest użyteczna, ale jeśli byście ją chcieli robić, to oczywiście standardowo najpierw robimy pierwszą umiejętność na poziom 5, następnie dajemy jej drugą gwiazdkę, no i robimy sobie drugą umiejętność na poziom 5, gdyż 30% pomijania HP to jest naprawdę przepotężny bonus. No i teraz można się zastanowić, czy warto zrobić potem kolejną umiejętność na 5, czy spróbować zrobić 5-5 i 1-5. Osobiście myślę, że umiejętność trzecia jest lepsza, chociaż 30% ataku na wejście do walki przy takim polowaniu myślę, że też na tym źle nie wyjdziecie. W każdym razie osobiście rekomenduję zrobić pierwszą i drugą umiejętność na 5, no a potem to już zależy od waszego playstylu, co chcecie osiągnąć. Jeśli chodzi o drzewka talentów, to myślę, że drzewko PvP może być naprawdę niezłe. Natomiast tutaj ważna uwaga, jeśli będziecie mieli dedykowany artefakt dla Nei, to teoretycznie nie musicie wsadzać tyle punktów w prędkość marszu. No i jak gracie na kilka legionów, a raczej tak powinniście potem grać, to też raczej staracie się, żeby te legiony biegały w miarę równo. Aczkolwiek do takich solo akcji myślę, że im większa prędkość, tym lepiej. Natomiast co mnie przekonuje do takiego drzewka? Po pierwsze, nie mam tego artefaktu, który daje prędkość, więc daję sobie troszkę punktów w prędkość. Ten talent jest naprawdę niezły, bo daje nam 10% ataku przy wejściu do walki, więc naprawdę myślę, że bardzo dobry talent. W drzewku PvP moim zdaniem nie musimy brać talentów na rage, z tego względu, że nie potrzebujemy długo spędzać czasu w walce, wolimy raczej uderzyć, uciec i ponownie uderzyć, więc tego szału stąd nie potrzebujemy, bo jak doskonale wiemy, kawaleria wpada w szał przy zderzeniu z legionami dystansowymi. Więc zdecydowanie wolę tutaj dać punkty w 5% więcej obrażeń od umiejętności bohatera. Tutaj możecie sobie wziąć co chcecie, ja biorę jednak ten 1% więcej obrażeń, bo tyle będziecie mieli na wejście do walki. No i tutaj wyżej możecie być lekko zdziwieni, że wybrałem ten talent. Moim zdaniem posiadanie talentów, które zwiększają nasze obrażenia, gdy mamy mniej niż 50% jednostek w legionie, są słabe. Tego talentu wziąć nie możemy, a byłby naprawdę niezły. Dlatego bierzemy sobie leczenie o współczynniku 300, naprawdę spory wynik. Leczenie otrzymujemy po pokonaniu wrogich legionów. Raczej z tym nie powinniśmy mieć problemu, więc to jest taki talent, który zwiększy naszą przeżywalność na polu walki. No i teraz crème de la crème tego drzewka. Mamy już 30% pomijania punktów życia, więc czemu by nie zredukować obrony przeciwników o 10% na 5 sekund? Na pewno nam to pomoże pokonać szybciej przeciwników. Oczywiście samo drzewko jest bardziej do takich pojedynczych akcji. Ważna uwaga do tego talentu, jeśli gracie na więcej niż jeden marsz, no to ten talent wybierzcie tylko na jednym legionie, bo te talenty się nie stakują. Drugie drzewko myślę, że może być również ciekawe. Drzewko mobilności, mamy tutaj troszkę hero skill damage'a, mamy trochę prędkości marszu, trochę ataku, mamy redukcję nakładanych na nas debuffów, jeśli chodzi o prędkość marszu, o nawet 100%, więc nie powinniście być tacy wolni, gdy jakaś piechota was zatrzyma. No i tutaj jest bardzo fajny talent, który pomoże nam eliminować naszych wrogów. Ten talent zadaje największe obrażenia ze wszystkich talentów w grze. Wystarczy, że legion przeciwnika ma mniej niż 50% jednostek w legionie, no i nasz legion zada 250 współczynnika obrażeń. Resztę punktów dałem tutaj w drzewko kawalerii. Mamy tutaj 2,5% ataku,
jeszcze więcej obrażeń od umiejętności bohatera. Tutaj stawiam taki wykrzyknik, bo jeśli macie artefakt, do którego przejdziemy potem, to raczej ten talent będzie bezużyteczny. Wtedy ten punkt możecie nawet dać tutaj, chociaż danie drugiego punktu w atak nie będzie też złym wyborem. Oba drzewka są ciekawe, ale myślę, że to drzewko PvP naprawdę może robić robotę. Drzewko kawalerii też jest ogólnie niezłe, ale w porównaniu do drzewka PvP ma tutaj 5% przerwania obrony, natomiast ten talent daje nam 10%. Więc tutaj wybór powinien być prosty. Przechodząc do par dla Nei, oczywiście tutaj LSY będzie naprawdę dobrym wyborem. Standardowo, jeśli wychodzi dwójka nowych bohaterów, to z reguły działają ze sobą bardzo dobrze. Natomiast jeśli nie chcecie robić LSY-a, a uważam, że powinniście sobie zrobić Neję z tego względu, że kamuflaż działa z każdym typem jednostek, nie tylko z kawalerią, więc możecie być świadkami na przykład niewidzialnej piechoty, która do was podchodzi, rzuca jakiegoś torka, rzuca jakieś korzenie, więc sama bohaterka otwiera nam nowe możliwości, jeśli chodzi o strategię. Natomiast jeśli chcecie zrobić najmocniejszy marsz, taki jeden pojedynczy, no to dajcie sobie najmocniejszego bohatera, jakiego macie. Odpowiedź jest prosta. Natomiast jeśli chodzi o pojedynczą eliminację wrogich legionów, uważam, że Theodor może być naprawdę niezły, szczególnie, że posiada 30% redukcji HP. Łącznie nie będzie to 60% redukcji HP, bo najpierw zredukujemy HP przeciwnika o 30%, potem Neja będzie się przebijać, nasz legion z Neją będzie się przebijać przez tą zredukowaną obronę ponownie o 30%, więc nie jest to równoważne z 60%, ale naprawdę podniesie wasze obrażenia. Pamiętajcie jednak, żeby to Theodor był tutaj pierwszy, bo chcemy, żeby Neja uderzała ze swojej umiejętności wpadania w szał na legion, który ma już tę obronę, który ma to życie zredukowane. Podobnie działa oczywiście Nika, więc od biedy, jeśli byście bardzo, bardzo chcieli, a nie macie innych bohaterów do kawalerii, a jakimś cudem macie przebudzoną Nikę, no to przebudzona Nika również może pociachać waszych przeciwników. Ale pamiętajcie jednak, że to LSY powinien być gdzieś tutaj obok Nei. Jeśli chodzi o artefakty, to Lunaris jest naprawdę artefaktem od wielu, wielu zadań. Po pierwsze mamy obrażenia obszarowe do 3 wrogów, więc obrażenia przyjemne. Poza tym po użyciu artefaktu Legion może zyskać nawet 15% podejrzewam zadawanych obrażeń oraz możemy zredukować otrzymywane obrażenia o 10%. A dodatkowy efekt tego artefaktu działa tylko i wyłącznie z Neją, bo musimy być zakamuflowani. Podczas kamuflażu będziemy zyskiwali 20% prędkości marszu. Na 5. poziomie może to być nawet 40% prędkości marszu. Ten marsz będzie błyskawicą z tym artefaktem, naprawdę. Tyle zabawy, ile może dać Neja z tym artefaktem, a nawet bez tego artefaktu, to chyba jeszcze nie było takiego bohatera tutaj. W każdym razie po wyjściu z kamuflażu, czyli po zaatakowaniu wroga, zyskamy synergię, która zwiększy obrażenia od umiejętności bohatera o 20%. Dlatego w drzewku talentów tej synergii, która była po lewej stronie, nie braliśmy. Oczywiście tyczy się to tylko wtedy, jeśli macie ten artefakt. Natomiast jeśli nie macie tego artefaktu, a połączycie Neję na przykład z Emrysem, no to możecie sobie grać Springbladesy, możecie grać tutaj na przykład piórko. Myślę, że z piórkiem będzie można potrolować troszkę przeciwników. To też jest część gry, którą lubię. Z Uragiem możecie grać Róg Wilczego Skowytu. Możecie to grać również bez Uraga w sumie. Ten artefakt może działać z każdym, ale to z każdym legionem, aczkolwiek z bohaterami, którzy mają obrażenia obszarowe, działa najlepiej. Reszta artefaktów oczywiście również się tutaj sprawdzi. Jeśli chodzi o pupila, to Złocisty Szakal jest naprawdę niezły. Sporo obrażenia, fajny design, naprawdę przyjemny pupil. Również posiada obrażenia obszarowe. Natomiast jeśli chcielibyście go zastąpić czymś innym, no to tutaj nie mamy zbyt wielkiego wyboru. No bo Golden Rock potrzebuje na przykład Emrysa, głównie Emrysa. Czerwony Smok potrzebuje Forondila, bez niego nie zdobędziemy staków, więc stracimy obrażenia. Unikalnym, uniwersalnym pupilem jest ta Mantykora, aczkolwiek jej obrażenia w pojedynczy cel są niższe. Żeby w pełni skorzystać z tej Mantykory, musielibyśmy trafiać tak naprawdę w 3 cele,
no bo trafiając nawet w 2 cele, złocisty szakal będzie tutaj lepszy. Tyle jeśli chodzi o Neię i zestaw do niej. Wkrótce na kanale pojawi się tier lista bohaterów, więc wyczekujcie. Miałem ją zrobić, ale zawsze coś tutaj wypadało, albo jakiś update, albo coś. Wy też chcecie tier listę, więc mam teraz większą motywację, także kolejnym odcinkiem prawdopodobnie będzie tier lista albo odcinek o LSY. W każdym razie w tym filmie to by było na tyle. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.